Cześć, mam na imię Łukasz i jestem architektem w Pretius i odpowiadam tutaj głównie za chmurę publiczną i szeroko pojęte R&D. Dziś opowiem trochę o deploymencie w Kubernetes i jakich narzędzi użyć, żeby to było w miarę bezbolesne. I poruszymy tutaj kilka tematów. Opowiem trochę o GitOps. Co to jest, dlaczego jest fajne. Opowiem o kilku narzędziach, które trzeba znać. Wspomnę, nie będę o nich opowiadał też długo, więc tutaj jak kogoś temat zainteresuje, to zachęcam do drążenia dalej. I na sam koniec, w drugiej części opowiem o JenkinsX, czyli takim narzędziu, którym można cały deployment na Kubernetes ogarnąć i który te wcześniej opowiedziane przeze mnie podejście GitOps czy te narzędzia spina w całość. Gdy wdrażamy coś, czy to jest na jakimś, w jakichś kontenerach, czy to jest zwykła aplikacja, to powiedzmy, że taki ogólny pipeline wygląda tak, że programista pushuje coś do Gita, gdzieś tam mamy jakieś pull requesty, merge requesty, jest to merge'owane do jakiegoś głównego brancha, na przykład do mastera. Odpalamy automatyczne testy, budujemy aplikację. No jeżeli działamy tutaj z kontenerami, to pakujemy w to w Dockera, pushujemy ten kontener do Docker Registry. A jeżeli jest to Java, to na przykład do jakiegoś Artifactory i potem robimy deployment na środowisko, na jakieś środowiska deweloperskie, testowe, na produkcję. I o ile ta lewa strona tego pipeline'a jest dość łatwa, bo wszystko to jesteśmy w stanie w prosty sposób kilkoma komendami, kilkoma linijkami kodu w Jenkinsie na przykład ogarnąć, jakimś Gradlem, Mavenem. O tyle to, co się dzieje przy tym deploymencie, już jest bardziej skomplikowane. Po pierwsze dlatego, że mamy wiele środowisk, że nie pchamy od razu na produkcję, musimy przejść przez środowisko takie testowe, jakieś środowiska wydajnościowe. Na każdym środowisku pewnie chcemy mieć inną wersję i tak dalej, i tak dalej. No a jak już dochodzi też do samego wrzucania tego na środowisko, no to tutaj też raczej nie chcemy tego robić tak, że wyłączamy aplikację i ją podmieniamy, tylko być może stosujemy którąś ze strategii deploymentu, na przykład rolling update, gdzie mamy załóżmy 5 instancji, wstaje nam 6, jeżeli się okazuje, że działa, to jedna ze starych instancji jest usuwana i tak po kolei podmienia nam się na środowisku aplikacja. Może to być blue-green deployment, gdzie totalnie z boku stawiamy nową wersję aplikacji i potem jednym ruchem przypinamy ruch. Mogą to być jakieś canary releases, gdzie przykładowo 10% ruchu puszczamy na nową wersję aplikacji i patrzymy, co się dzieje. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba w jakiś sposób zaimplementować. Jeżeli pracujemy na przykład z Jenkinsem, z pipeline'ami, no to jest tak naprawdę bardzo dużo kodowania. Żeby jedno to kodowanie tego, drugie to tak naprawdę ogarnięcie, co się na tych naszych środowiskach dzieje. I dlatego też powstało podejście GitOps, które wygląda tak, że to, co się dzieje po tej naszej lewej stronie wcześniejszego pipeline'a, gdzie deweloper pushuje jakiś kod do repozytorium, ten kod tu trafia, jakieś narzędzie tak samo wykonuje testy, buduje naszą aplikację, pushuje kontener do Docker Registry i potem aplikacja trafia na środowisko. Natomiast przy tym podejściu mamy jeszcze drugie repozytorium na konfigurację. I w tej konfiguracji gdzieś tam w jakimś gicie lub w wielu repozytoriach Gita
trzymamy pełną konfigurację środowisk, trzymamy informację, co na jakim środowisku jest, w jakiej wersji zdeployowane i tym, co trafia, w jakiej wersji, z jaką konfiguracją, w ilu replikach na dane środowisko, sterujemy tylko i wyłącznie z poziomu tego repozytorium. Także naszym GUI, naszą konsolą jest Git. GitHub, GitLab, to nam oczywiście pomaga w pracy na Gicie, natomiast nie robimy nic poza Gitem. Git jest jedynym źródłem prawdy. Jeżeli chcesz zwiększyć ilość instancji na środowisku, musisz spuszować taką zmianę do Gita. I tak naprawdę pokrótce tak to wygląda. Gdy GitOps implementujemy, mamy dwie strategie. Pierwsza strategia, najbardziej wszystkim znana, taka klasyczna, to jest push-based deployment, gdzie jakaś zmiana w repozytorium aplikacji, czyli w tym naszym Gicie, wzbudza pipeline, który wykonuje testy, wykonuje builda aplikacji, pushuje zbudowaną aplikację do repozytorium, do Docker Registry na przykład. I tenże pipeline aktualizuje repozytorium środowiska, gdzie podaje namiary na nowy obraz, podaje nową wersję. To trafia do naszego Gita w formie na przykład jakiegoś merge requesta, czy automatycznie. I tak samo taka zmiana w tym repozytorium środowiska wywołuje kolejny pipeline już odpowiedzialny za deployment. Ten pipeline pobiera konfigurację, na naszym klastrze deployuje nową wersję i już. Tylko z tym podejściem mamy parę problemów. Pierwszy problem jest taki, że z punktu widzenia bezpieczeństwa mamy tu luki. Choćby dlatego, że powiedzmy, że nasz Jenkins ma bardzo duże uprawnienia do naszego klastra, bo żeby zmieniać coś w tym klastrze, deployować aplikację, czy wprowadzać zmianę w konfiguracji, no musi tam praktycznie móc wszystko, tak, modyfikować. To nasze narzędzie w tym podejściu zazwyczaj też gdzieś stoi poza tą infrastrukturą, choć nie musi, niekoniecznie. Drugi problem jest taki, że jeżeli GitOps GitOpsem, ale jeżeli zmienimy na naszym środowisku coś z konsolki, z palca, bo my mamy takie szerokie uprawnienia na przykład, zwiększymy ilość instancji albo sami podmienimy nowszą wersję, bo mieliśmy fuck up na produkcji i szybko, to tak naprawdę to, co mamy w tym environment repository, jest nieaktualne. Więc w tym momencie Git nie jest jedynym źródłem prawdy. Nasze też zmiany mogą potem zostać nadpisane, ponieważ w pewnym momencie i tak jakiś pipeline z Gita zostanie wywołany i tak naprawdę nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje na naszych środowiskach. Dlatego mamy też drugie, fajniejsze podejście. Jest to pull-based deployment, gdzie tu po lewej stronie dzieje się to samo. Do Docker Registry trafiają zmiany, do repozytorium środowiska też trafiają zmiany, informacje o nowym obrazie i tak dalej. Natomiast te zmiany nie triggerują bezpośrednio naszego narzędzia deployującego. Nasze narzędzie deployujące siedzi sobie razem z naszymi aplikacjami w klastrze i tak naprawdę obserwuje te Docker Registry, obserwuje Gita z konfiguracją. Jeżeli jakieś zmiany się tam pojawią, technicznie to nadal mogą być jakieś webhooki i tak dalej. Ten Git może do tego operatora też oczywiście jakieś requesty słać, natomiast to ten operator na podstawie tych zmian w repozytorium deployuje aplikację
I tak samo aktualizuje jakieś zmiany w tym naszym gicie. Także jeżeli my zmienimy coś w naszym środowisku, ten operator w takim pełnym pull-based deploymencie te zmiany wykryje i je zrewertuje, ponieważ operator pilnuje, żeby nasze środowisko było zgodne z Gitem i Git był jedynym źródłem prawdy. W tym momencie ten GitOps jest zachowany. I tu mówimy nie tylko o podach na Kubernetesie i tak dalej, ale mówimy też tu o całym podejściu Infrastructure as a Code. Także równie dobrze możemy, no szczególnie to jest najłatwiejsze, jeżeli pracujemy w jakiejś chmurze, tak samo możemy tutaj pilnować, żeby cała infrastruktura, bazy danych, jakieś kolejki, które tam mamy, też się zgadały z tym, co mamy w gicie. Tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o GitOps. I teraz narzędzia, które nam w tym pomogą. Zacznijmy od tej infrastruktury. Tak wygląda jakiś najprostszy klaster Kubernetes. Mamy mastera, mamy nody, na których nasze aplikacje sobie działają. Oczywiście zazwyczaj to wygląda tak, że tych masterów jest więcej, tych nodów jest też więcej. Więc jest to kawał infrastruktury. Oczywiście mamy jakieś bazy danych, mamy kolejki, tu jest jakiś Postgres, tam jest jakiś Elastic i tak dalej, i tak dalej. Mamy sieci, mamy storage, skupę infrastruktury, dlatego też już naprawdę nie jest to żadną nowinką, że się stosuje Infrastructure as a Code, gdzie tą infrastrukturę trzymamy w gicie, w template'ach, w plikach konfiguracyjnych i tutaj cały czas niekwestionowanym liderem i praktycznie standardem dla Infrastructure as a Code jest Terraform. Jest to darmowe narzędzie, oczywiście jest też wersja Enterprise, ale darmowy Terraform naprawdę robi robotę. I w takim Terraformie jesteśmy w stanie sobie, tutaj mamy akurat przykład bazy danych MySQL w AWS-ie. Jesteśmy w stanie sobie zdefiniować całą infrastrukturę, którą potrzebujemy, ale nie tylko w AWS-ie czy w GCP, ale też oczywiście też w innych cloudach, włącznie z Alibabą czy Oracle Cloudem, ale też mamy wsparcie dla VMware czy dla samego Kubernetesa. Także to, co mamy w Kubernetesie, całą tą konfigurację też jesteśmy w stanie zdefiniować w takich template'ach i potem praktycznie 3 komendami, a dokładnie tą ostatnią, Terraform Apply, jesteśmy w stanie prowadzić te zmiany. Jeżeli coś zmienimy w naszym konfigu, Terraform to wykryje, wprowadzi tylko te zmiany, które wprowadziliśmy. I jest jeszcze czwarte, fajne polecenie. Całym jednym poleceniem możemy całą infrastrukturę też złożyć, co jest fajne przy jakichś pocach i jakichś środowiskach deweloperskich. Ale Terraformowi po piętach depcze też nowsza rzecz, czyli Cloud Operators, bo to, co możemy zdefiniować w Terraformie, możemy też zdefiniować w YAML-ach kubernetesowych. Tu mamy przykład tabeli z DynamoDB z AWS-a. W tej chwili wspiera to i AWS, i Azure, i Google Cloud, a także paru mniejszych dostawców. Więc temat nie jest tak jeszcze rozpoznany jak w przypadku Terraforma, natomiast myślę, że warto ten temat obserwować, bo to nam jakby wycina jedno narzędzie i możemy razem z naszą aplikacją spakować definicję infrastruktury, na przykład baz danych i mieć to w jednym miejscu. Tyle jeśli chodzi o infrastrukturę. Dalej mamy aplikację. Tutaj jest taki przykład dość mały aplikacji, którą mamy na Kubernetesie. Mamy pod, na którym działa kontener. Jest tych podów ileś w ramach replika setu.
Gdzieś tam to zdeployowaliśmy jako deployment, mamy jakieś podpięte sekrety, oczywiście jakiś storage pewnie do tego zazwyczaj jest i tak dalej, i tak dalej. To jest masa YAML-a, więc oprócz tej aplikacji kupa plików. One się różnią między sobą pomiędzy środowiskami, bo mamy inne konfiguracje. No i oczywiście, skoro działamy w tych kontenerach, to prawdopodobnie nie dlatego, żeby zhostować jedną aplikację, tylko kilkanaście mikroserwisów, więc to wszystko oczywiście trzeba przemnożyć. To jest koszmar. Dlatego też powstał m.in. Helm. Jest to tak naprawdę taki, powiedzmy, package manager dla Kubernetesa. Tak samo jak mamy Mavena czy NPM-a, tak samo dla Kubernetesa mamy Helma, gdzie możemy stworzyć paczkę z całą tą konfiguracją, stworzyć template'y, więc łatwiej jest nam na różnych środowiskach wrzucać te paczki z różnymi wartościami, na przykład ilością podów, które chcemy podnieść. Mamy tu zależności, tak samo jak mamy Docker Registry, to tak samo mamy tutaj też repozytoria, więc możemy takie całe gotowe paczki gdzieś zdeployować i tak samo jeżeli chcemy przetestować jakieś narzędzie, zazwyczaj jest już do tego cały Helm chart, więc przykładowo jeżeli chcę odpalić nie wiem, Jenkinsa na Kubernetes, to są do tego gotowe Helm charty i bardzo łatwo jest z tego skorzystać. Więc mamy infrastrukturę, mamy spakowaną aplikację, no i teraz trzeba zrobić te continuous integration, continuous delivery. Więc mamy ten nasz klaster, kupa tej infrastruktury i nagle obok przykładowo mamy to narzędzie, które nam na tą infrastrukturę powinno deployować rzeczy. Jak już mówiłem, najlepiej jeżeli to narzędzie będzie działało w ramach tej naszej infrastruktury. I tutaj niestety z Jenkinsem nie jest tak fajnie, bo wprawdzie powstały projekty, które pozwalają nody Jenkinsa odpalające pipeliny uruchamiać na klastrze. Widziałem sporo Jenkinsów odpalanych całkowicie na klastrze, natomiast nie jest to aplikacja, która została z myślą o Kubernetesie projektowana. Tak naprawdę jest to kawał naprawdę ciężkiej Javy, jest to mega combine i niekoniecznie potrzebujemy to robić w ten sposób. Dlatego też powstało narzędzie Tekton, gdzie całe te continuous integration, continuous delivery przetłumaczono na obiekty kubernetesowe. Ponieważ Kubernetesa można rozszerzać, tak samo jak możemy zdefiniować sobie poda, tak samo możemy zdefiniować sobie bazę danych w AWS-ie i tak samo możemy zdefiniować sobie jakiś task, pipeline. Jest to narzędzie w 100% napisane pod Kubernetesa. Z tego co pamiętam, stworzył je Google i jest to taki, powiedzmy, niskopoziomowy runtime dla narzędzi do continuous integration, do continuous delivery. Używa tego właśnie Jenkins X, który chciałbym tutaj pokazać. Jenkins X jest narzędziem napisanym tylko po to, by obsługiwać deployment na Kubernetesie. Został on stworzony przez twórcę Grooviego i Apache Camel, więc gościa, który co nieco wie o kodowaniu. Jenkins X ma 4 takie główne feature'y. Są to pipeliny. Te pipeliny już są gotowe, także idea tego narzędzia jest taka, że nie wymyślasz swojego pipeline'u, swojego flow, tylko raczej używasz tego, co daje ci Jenkins X. Oczywiście da się to kustomizować, natomiast jeżeli chcesz kustomizować, to naprawdę w 90% przypadkach nie powinno być takiej potrzeby.
Mamy jakby natywnie obsługę środowisk, więc to narzędzie jest świadome środowisk, daje do tego, mamy komendy i tak dalej do zarządzania tym. Mamy w tej chwili obsługę środowisk preview, czyli jeżeli wystawiamy merge requesta, to dla tego merge requesta Jenkinsex postawi nam osobną wersję aplikacji, co przydaje się szczególnie przy developmencie na przykład frontendu, ponieważ możemy od razu podejrzeć zmianę i zobaczyć, czy to jest to, czy w dobrą stronę idziemy. I mamy cały system feedbacków. Jenkinsex bardzo intensywnie komentuje w wszelkich issuesach, w pull requestach, możemy z nim się komunikować przez Slacka i tak dalej. Na to jest duży nacisk położony. I sam Jenkinsex tak naprawdę jest to cały zestaw malutkich elementów, gdzie się da. Jenkinsex nie tworzy rzeczy po swojemu, tylko reużywa to, co jest. Także na przykład jako cały runtime tam mamy Tektona pod spodem. Mamy bardzo duży zestaw komend i tutaj też te komendy służą praktycznie tylko do odczytu, natomiast część komend, jeżeli zmienia stan, to pod spodem zmienia to nam w gicie. Także używając tych komend po prostu możemy generować pull requesty do gita. Od początku Jenkinsex współpracował głównie z GitHubem, natomiast w wersji trzeciej już jest duże wsparcie dla GitLaba i innych środowisk. Mamy konsolę GUI-ową, ale jest to jakby zrealizowane w formie rozszerzeń do Octanta, takiego dashboardu dla Kubernetesa. No i tutaj mamy duże wsparcie dla Kubernetesów w public cloudzie, ale też jak najbardziej on-premisowych. Jeżeli działamy gdzieś w jakimś public cloudzie, przykładowo w GCP, to od razu mamy też zrobioną integrację, żeby na przykład wszystkie sekrety były trzymane w serwisie stworzonym przez Google'a do tego, więc jest tutaj silna integracja. No i czas na krótkie demo. Znajdę tylko. Ok, tylko na szybko się przełączę z moją konsolą. Wspomniałem o Octancie. Jest to taki dashboard dla Kubernetesa właśnie, no ale mam tu zainstalowaną wtyczkę dla Jenkinsexa i z poziomu tej wtyczki możemy sobie na przykład zobaczyć, że ja mam tutaj takie 3 zdefiniowane środowiska. Tak naprawdę to środowisko development jest tylko do jakichś środowisk preview. Mamy staging, mamy produkcję. Tutaj widać, że pod każde środowisko może być podpięte repozytorium Gita. Ja w tej instalacji mam jedno repozytorium do wszystkiego, natomiast przy takich produkcyjnych setupach to tak naprawdę każde środowisko powinno mieć osobne repo. I takie repo ma tu naprawdę dużo konfiguracji i informacji, co, gdzie, na jakim środowisku jest zainstalowane. Mamy podgląd pipeline'ów. Każdy pipeline ma oczywiście jakieś kroki i tak dalej, można to sobie podglądać. No, mamy podgląd też repozytoriów. Ja tutaj mam repozytorium podpięte Clustra, mam 2 aplikacje. No i spróbujmy do takiej jednej aplikacji. Mam tu aplikację prosta, Node.js-owa aplikacja, która ma kod, ma też czarty helmowe i ma konfigurację do Continuous Delivery. No więc wprowadźmy jakąś zmianę na szybko. Dajmy po prostu wykrzyknik. Wystawmy pull requesta. .
I w tej chwili tu mam spięte jedno konto, tak naprawdę to już jest, tu już pisze do nas Jenkins, który uruchomił w międzyczasie pipeliny. Ruszył nam build. Chwilkę sobie poczekamy i za chwilę w repozytorium Clustra powinny się pojawić pull requesty. O, tu już mamy krok z promotem do środowiska preview. O, proszę bardzo, dostaliśmy informację, że preview już jest gotowe, więc z poziomu Gita mogę sobie jako reviewer kliknąć na środowisko preview. Proszę bardzo, to jest nasza piękna wersja, więc mi się bardzo podoba. Już nie będę się bawił tutaj w labele i tak dalej, po prostu zmerdżuję tą zmianę. W międzyczasie pokażę też konsolę, niech te pipeliny się szybko kręcą. Mamy taki command line, który jest bardzo wygodny i na przykład z poziomu command line'a mogę podejrzeć sobie, zamiast w Oktancie, mogę po prostu z poziomu command line'a podejrzeć sobie aplikację. I tutaj mam aplikację, na której właśnie wprowadziłem zmiany, która na środowisku staging jest w wersji 0.6, na produkcji też. Tu możemy zobaczyć, jak ten staging wygląda. Wykrzyknik chyba tutaj dodawałem, tak, czyli preview tutaj miało wykrzyknik, na stagingu jeszcze tego wykrzyknika nie ma, na produkcji tak samo. Zobaczmy, co się dzieje w gicie. Tak naprawdę w tego Oktanta nie musimy zaglądać, wszystko widzimy w gicie. Tutaj zmerdżowaliśmy zmiany, więc pull requestów żadnych nie ma. Natomiast w naszym klastrze mamy dwa pull requesty. Pierwszy pull request to jest pull request ze zmianą na staging. Drugi jest to pull request z deploymentem na produkcję. Ten stagingowy pull request, teraz tutaj staging jest ustawiony tak, że z automatu zmiana zmerdżowana do mastera idzie na staging, więc my tu nic nie musimy robić. Jenkins jak przekręci wszystkie pipeliny, to tego merge requesta sam zmerdżuje. Natomiast dla nas jest tutaj widać, możemy zerknąć, tu jest prosta podmianka, że nową wersję nam wygenerował. Tam było widać, że plik był w ścieżce Jake Staging. Więc my mamy w gicie pełną historię, plus jeszcze w pull requestach pełną historię tego, co się działo, co kiedy na jakie środowisko trafiało. Natomiast mamy merge request dla produkcji, który jest odpowiednio olabelowany i tak dalej. I tutaj to już my decydujemy, kiedy to ma trafić na produkcję. Możemy oczywiście ustawić, żeby automatycznie to się działo. O, proszę bardzo. Mamy to już gotowe. Możemy podejrzeć jeszcze raz w konsoli, jak to teraz wygląda. A jeszcze na staging wersja nie trafiła. Tak czy owak. Na poziomie Gita to my zatwierdzamy, czy coś ma trafić na produkcję. Także nie klikamy gdzieś tam w naszym jakimś Jenkinsie w konsoli approve'a, tylko wszystko mamy w Gicie. Także jeżeli chcemy wiedzieć, co się działo na produkcji, kto kiedy coś zdeployował, robimy to z poziomu Gita. Te pipeline trochę nam się jeszcze pewnie będą kręcić, więc żeby nie tracić czasu, pokażę jeszcze jedną rzecz. Jak się dodaje do Jenkinsa nowy projekt. Mamy prostą konsolę i tutaj fajna do nauki jest opcja Quick Start, gdzie mamy gotowce. Mamy też już gotowce dla Spring Boota, bo umówmy się, że większość tych aplikacji to jest Spring Boot, ewentualnie jakiś JavaScript. Możemy też zaimportować i stojące repozytorium
Mamy też wsparcie dla Jenkins Pipelines, więc jeżeli mamy nawet już coś zrobione na Jenkinsie, możemy odpalać to na Jenkinsexie, a potem przejść już na klasyczny flow Jenkinsexa. Ja użyję Quickstarta. Wybiorę sobie jakiś template. Możemy tych template'ów mieć więcej, więc możemy też stworzyć własne template'y, własne quickstarty. Ja stworzę template taki sam node'owy. Wybiorę, że to ma być na moim GitHubie, bo to mam tu podpięte. Się pyta mnie o nazwę repozytorium. Powiedzmy, że tak. Czy zainicjalizować Gita? Tak. Commit message defaultowy. Jeszcze raz muszę się... Tutaj podamy, szczerze, nie wnikałem za bardzo, o co chodzi jeszcze z tymi katalogami, ale to, co nam Jenkinsex zrobił, to założył repozytorium, na którym już możemy działać i wystawił nam pull requesta do naszego klastra z kolejną aplikacją. Zanim to się tutaj przeprocesuje, no to też pipeline wszystko zweryfikuje i tutaj tu akurat mamy prostą na razie zmianę. Jenkinsex w międzyczasie nam jeszcze trochę, jak te pipeliny się będą kręcić, trochę tych zmian i konfigów nam wygeneruje i wtedy nam je doda. Natomiast my możemy w międzyczasie, gdzieś tu miałem linka do aplikacji, możemy to zrobić w Octancie, zobaczyć czy na stagingu już mamy wersję 0.7, więc proszę bardzo, tak nam się to wgrało. Tu nam się trochę jeszcze będzie mi to konsolę blokować, więc pokażę, że z kolei na produkcji jest wersja 0.06. Jeszcze bez wykrzyknika. Ta wersja dopiero się zdeployuje, jeżeli ja zaakceptuję pull requesta. Mamy wersję aplikację drugą, którą tworzyłem, tą aplikację trzecią jeszcze tutaj na środowisku nie mamy. Czas nam się już praktycznie skończył, dlatego możemy przejść do szybkiej sesji pytań. To może ja zapytam. W takim razie, czy długo Ci zajęło skonfigurowanie tego całego środowiska? I jakbyś teraz skonfigurował, ile by Ci zajęło? Tu w tym wypadku zajęło mi to po rozwiązaniu problemów z moim laptopem i tak dalej godzinkę, ponieważ Jenkinsex dostarcza całe template'y repozytoriów i cały kod w Terraformie dla GCP, dla Azure'a, dla AWS-a. Są quickstarty, więc ja wszyściuteńko odpaliłem po prostu z Terraforma. Natomiast jeżeli tutaj działałbym na gotowym klastrze, no to wiadomo, że no pewnie z tydzień trzeba by poświęcić, żeby tak na spokojnie wszystko sobie skonfigurować. Natomiast też to zależy skąd startujemy, tak? Czy pracujemy no na przykład na AWS-ie, czy na on-premisach, jak wygląda klaster, wiadomo. Natomiast tutaj jest bardzo dużo, cała instalacja Jenkinsexa to są Helm charty i Terraformy, więc ta część Jenkinsexowa no, w teorii
jest do zainstalowania kilkoma komendami. Ja też Jenkinsa kiedyś instalowałem na takim gołym klastrze, no to po prostu jak masz Helma, to masz wszystko. Dzięki. Potem trzeba no oczywiście poimportować te aplikacje i tak dalej, więc to już zależy już jaka skala. Ostatnie pytanie? Jak nie, to standardowo zestaw linków. Pierwszy adres, który trzeba odwiedzić, to jest Continuous Delivery Foundation, czyli fundacja, która zajmuje się i wspiera rozwój narzędzi do Continuous Delivery. Jenkinsex jest częścią tego projektu, Tekton także, ale także inne narzędzia, na przykład Spinnaker, powiedzmy starsze narzędzie do Continuous Delivery na Kubernetesie. Druga strona to bardzo zwięźle opisana idea GitOps, a dalej mamy Jenkinsexa, Tekton. Szczególnie polecam Jenkinsexa, bardzo fajnie wszystko jest opisane. Jeżeli ktoś ma jakieś konto na chmurze, to jest sobie w stanie całe te demo setupować. Na ich YouTubie też jest sporo fajnych takich step by step opisanych tutoriali. Tekton Helm wiadomo, no i polecam zapoznać się z Terraformem, szczególnie z ich repozytorium, gdzie po prostu każdy element z każdej popularnej chmury czy z Kubernetesa macie tam opisany z przykładami i tylko można brać i korzystać. Także dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.